Cześć, cześć, cześć i to już jest nasz ostatni dzień podróży do Tanzanii, po Tanzanii, a spędzimy go zupełnie inaczej. Poprzednie dni spędzaliśmy na kontynencie, a ten spędzimy na znanej rajskiej wyspie, na Zanzibarze. Jak widzicie, jest tu zupełnie inaczej, tak bardziej luksusowo. To tutaj właśnie przecież przyjeżdżają tłumy żądnych, słonecznych wrażeń turystów. Stone Town, stara dzielnica arabska zasiedlona już od późnego średniowiecza. To właśnie mam ochotę wam dzisiaj pokazać. I przy okazji, żegnaj Tanzania. Stone Town to stara dzielnica największego miasta na Zanzibarze. Miasta, które nazywa się oczywiście Zanzibar. Pierwszymi mieszkańcami Zanzibaru były ludy Bantu, które sprowadziły się tutaj, przepływając taki wąski kilkunastokilometrowy przesmyk z Afryki około VI wieku naszej ery. Po 1000 roku na tereny Zanzibaru zaczęli sprowadzać się Arabowie. Arabowie głównie z Omanu, z Półwyspu Arabskiego, zakładali tutaj faktorie handlowe, osiedlali się i wypierali pierwszych mieszkańców wyspy. W 1505 roku, dobrze mówię, w 1505 roku podczas poszukiwań nowej drogi do Indii i niedługo po tym, jak tą nową drogę znaleziono, sprowadzili się tutaj Portugalczycy. O, tu są ruiny, może je pokażę, tak zwanego Starego Fortu, pierwszej takiej kamiennej budowli, powstałej właśnie za czasów portugalskich. Niewiele z niej zostało, ale coś tam można sobie pooglądać. No i ci Portugalczycy rządzili wyspą prawie przez 200 lat. Aż do 1690 bodajże 8 roku. Wtedy lokalne powstanie mieszkańców, takich rdzennych Zanzibarczyków, wyparło Portugalczyków z tych ziem, ale ponieważ obawiali się represji i powrotu, tak sobie patrzę na boki, i powrotu Portugalczyków, poprosili oni, ponieważ no, było też tutaj dużo Arabów, poprosili Arabów z Omanu o opiekę. I wtedy sułtan Omanu przybył na te tereny i zaczął sobie tędy gospodarzyć. Zanzibar na następne kilkaset lat trafił pod panowanie arabskie. Po kolejnym sułtanom Omanu tak bardzo się tutaj podobało, że w 1840 roku przenieśli nawet siedzibę, stolicę swojego państwa z Muscat właśnie do Zanzibaru. Mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku sułtanat Omanu był tutaj już bardzo osłabiony. Przyczyniła się do tego wojna domowa, która wybuchła po śmierci jednego z sułtanów. W efekcie cały sułtanat podzielił się na dwa. Omański i zupełnie osobny zanzibarski. W 1898 roku wybuchła tutaj jedna z najkrótszych wojen świata. Wybuchła wojna trwająca 38 minut. Tylko 38 minut. Brytyjskie okręty zbombardowały Old Town. No i sułtan poprosił o zawieszenie broni. Od tamtej pory Zanzibar trafił pod protektorat brytyjski. Jego czasy niezależności na wiele, wiele lat się skończyły. Jedną z głównych atrakcji w Old Town jest zakupowy szał. Kupicie to wszystko, co można kupić w różnych częściach Afryki. Od szachów przez wszystkie możliwe chusty, ubrania afrykańskie, gadżety, bajery, oczywiście magnesy, żyrafy, dinozaury, nie, przepraszam, dinozaury nie, i takie inne
ludki. Ej, ruszył się o 2 pola. Nie można o 2 pola się ruszać. Cały urok tego miasta polega na tym, że jest mega ciasne. Takie stare to ono nie jest. Bo większość tych budynków pochodzi z 1880. Jak oni tu wchodzą? Roku. Ale właśnie najbardziej rozpoznawalną, charakterystyczną cechą rozpoznawalną cechą tego miejsca jest to, że są bardzo wąskie uliczki, którymi nie da się jeździć samochodami, dlatego głównym środkiem transportu są nogi, rowery, skutery. Sztuka robienia zakupów pamiątkowych w tych miejscach naprawdę jest nie do ogarnięcia. Kupiłbym sobie obraz, bo bardzo mi się podobają obrazy, ale co ja z obrazem będę robił? Chyba, żebym takie puste płótno kupił. Puste płótna na aukcjach w Nowym Jorku osiągają astronomiczne ceny, bo jak już ktoś takie płótno zabazgra, no to już wiadomo, to ono się do niczego tam nie nadaje. Ale ktoś mi kiedyś musi opowiedzieć, jak się takie obrazy z Afryki wysyła do Polski, bo naprawdę jestem ciekaw. Gdzie wyjdziemy? Te wszystkie budynki podobno są zbudowane z niezwykłego materiału, z cegły koralowej. Nie znam się, nie widziałem. Znaczy niby się znam, bo jestem po technikum budowlanym, ale nie znam się, nie widziałem. How are you? Fine, thank you. Kiedy jest się artystą według mnie? Nie wtedy, kiedy wasze obrazy kupują, ale wtedy, kiedy oglądają. No i tyle na ten temat miałem do powiedzenia. Niewiele, bo jak mówiłem, nie znam się, ale bym chciał się znać. Znaleźliśmy magnesowy raj i jedyne, czego się boję, to to. No foto? Okej. Co znalazłem? Mój komputerowy raj. Wygraj! Wygraj! Bez sensu, w ogóle nie mają szczupaków, ani jednego szczupaka. Na jedzenie musimy troszkę poczekać, chłopaki dopiero obierają ziemniaki całe, więc tak. Pół godzinki trzeba poczekać.
Jak oni to zrobili? Tutaj wczoraj było widowisko sportowe, rozgrywany był mecz, a dzisiaj nic nie widać, telewizor schowany. Tam. No i dużo nakupowałem, a jednak. Thank you. Same głupoty, jak zwykle, jak się żona dowie na tym filmie, co ja nakupowałem. Po co mi miska? I słoń. Magnesy da się uzasadnić, ale szarfa na szyję? Dobrze i tak, że się opanowałem i nie kupiłem długopisu z żyrafą. Ale było ciężko. Gazeta chińska. No i to koniec dwutygodniowej wyprawy do Afryki, wyprawy do Tanzanii. Koniec.